Salam alaikum. Salam alaikum. Piwa jest u was? Piwa. To można jedno piwo za 3 samoni. 0,5. Пожалуйста. Пожалуйста. Siądziemy? Только пиво или еще другие Нет. напитки? Только пиво. Только пиво. To tam woda nie tu u was. Нет, вода, Вода у меня есть. Woda jest. Такой, вода вот такой Ага. вода право. Jest. Такая у меня есть. Давай дам бесплатно. А ты снимаешь, а? Da. Prosto jak piwa. Да. Zobaczymy jak smakuje duszanbejskie piwo. Wkusne. Хорошо. ای ماهی عالم سوز من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای ای ماهی عالم سوز من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای رنجیده ای عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای W tym miejscu nie kupujcie czebureków. Mówią, że są z mięsem, a tam w środku tylko cebula. W ogóle bez smaku i cienkie i miękkie i w ogóle nie da się jeść, bo rozpadają. Tak to wygląda. Wygląda zupełnie inaczej niż to, co jest na listach. Jedno z głównych miejsc w Duszanbe. Opera Balet z tej strony i fontanny, gdzie wieczór warto przyjść, bo one ładnie grają do muzyki. Znaczy fontanny tam zmieniają kolory, do tego jest jakiś podkład muzyczny. چمن چمن جان جان تو گل بچین مایوسو من تو گل بچین بیده با من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیدی تو گل بچین بیده با من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیدی O, park obok opery, ale tu jest na pewno droższe piwo niż tam, gdzie byliśmy. Mają trochę anten satelitarnych na tym dachu. Co mi się podoba, że naprawdę jest to zielone miasto I spokojne. i spokojne, tak, można sobie chodzić, odpoczywać, nie jest głośno, nie jest denerwujące. Takie niektóre miasta mają takie coś denerwującego w sobie, a tu jest cicho, spokojnie, ładnie, wszystko widać takie zadbane, te chodniczki nowe zrobione, dużo takich kafejek jest, dziewczyny też chodzą, niektóre mają pustki, ale zupełnie dużo jest bez, tak, że nie ma jakiegoś rygoru islamskiego, że będzie chodzić bez chustki, to niedobrze. I dzisiaj jest fajnie, bo nie jest gorąco. Przed chwilą był deszczyk. Pan chciał przejechać kamerę. Właśnie tutaj Darenda obcina gumkę z moich dziurawych kolarskich spodenek, z których była taka wielka dziura. Taka dziura. Tak, czekaj, wsadź tam Stąd rękę, bo dotąd. tu nie widać dobrze. No, stąd dotąd. Patrzcie, O, to tak. jest ta dziura. Dokładnie. Ale żeby spodenek tak po prostu nie wyrzucić, to odzyskamy z nich tą gumę. Ona się do czegoś może przydać. Bo właśnie druga połowa się przydała do czegoś. Tak, ta połowa z tym tak zwanym pampersem, czyli z tą taką gąbką, która jest pod tyłkiem, przydała się do zrobienia czego? Jak to się nazywa? No, to się nazywa ochraniacz Ochraniacz na siodełko. na siodełko, tak, żeby zrobić, bo ten taki, który Dorenda tutaj miała, czyli to coś, to jest się po taki z prostu, Decathlonu. to już się przetarło. Tak, przetarło. Dziury się zrobiły. Naprawiłam taśmą, ale taśma też już się nie trzyma. Tak, a akurat to z tego siodełka się jakoś tam nada, a zaraz zobaczycie, jak to fajnie zrobiła, bo ja bym na to nigdy nie wpadł, że tak można elegancko zrobić. Dlaczego w ogóle mam taki ochraniacz? Bo moje siodełko jest całe pękane i po prostu spodnie szybko się znoszą Tak, przez to. można
trzeba to czymś przykryć. No i tak to wyglądało. Bo ta taśma no, też nie za dobrze się trzyma. No i to jest tak. No i to jest tak. No tutaj wiesz. Widać, że to nie jest idealnie dopasowane, ale Tu się ponaciąga. powinno się mniej więcej trzymać chyba. Tak, a jakby się zsuwało czy coś, to ewentualnie jeszcze tymi gumkami można jeszcze w jednym miejscu tam zrobić. No tak, ale myślę, że nie suwa się za bardzo. No i będzie miękko. Będzie miękko, bo to jest ten pampers tak Tak, zwany. może to lepiej wentyluje, nie będę miała mokrych spodni od potu. Może. Tak spędziłam popołudnie. Tak. Nie chciała pić piwa, to wolała szyć, no to szyła. A ja już się pozbywam tych spodenek, długo ze mną jeździły. To różne kawałki i nitki są. No ale poprzecierały się, popsuły się, no to co, nie będę ich już trzymał. Ale porządna marokańska robota. Tu jest śmietnik. Proszę bardzo, papa. Do widzenia spodenki. Zaraz zobaczycie jak robić płow. Na gorący olej trzeba dać cebuli z czosnkiem. A to są dwa rodzaje oleju. Tak. Słonecznikowy i I lniany. lniany. Tylko więcej słonecznikowego. Trzeba to dobrze wszystko Лук, когда станет красный, потом Ага. мясо ложим. A w międzyczasie trzeba sprawdzić, czy nie ma kamyczków w ryżu. I dać soli. Garść soli. И вода. Woda. A wody сколько надо? Это мы оставим. A это оставим, да? Это оставим, пока это будет готовиться. Здесь должен чуть-чуть намокнуть. A, хорошо. Чуть мягкий должен стать. A jak этой рис называется? Это лазер. Lazy. Лазер ташкентский. Tak, takie są długie kawałki i cieniutkie. Teraz wkładamy mięso. I teraz będzie się mięso razem. Jakie to mięso? Mięsa z krowy niecały kilogram. A это просто порезанное яйцо, да? Я порезал заранее. Это я заранее порезал, чтобы потом, после того, как приготовить, потом брать резерный лук заранее я сам порезал. То есть каких приправ нет? Пока nie. Нет, пока нет, потом. Потому что приправа, когда масло горячее, приправа сгорит. Не почувствуешь. Teraz dodajemy 1 kilo marchowki, да? Tam było. Ну да, когда если рис 1 килограмм, морковка тоже килограмм. Czyli tyle samo, Пусть лежит там, это уже мусор. tyle samo trzeba dać marchewki, ile będzie ryżu. A tu jest około 700 gram. I łyżka sachara. Jeśli marchewka jest wodnista, Сахара не надо. nie sucha, to nie trzeba cukru. A jeśli jest taka sucha jak ta, to wtedy łyżkę cukru trzeba Черный dać. перец. Czarny pieprz. To też tak około łyżki. I woda. Skолько wody? Сейчас. Еще чуть-чуть. Jeszcze ciut. Хватит. Tak, żeby równo było. Да. Teraz czekamy, aż to wszystko się zagotuje. Potem trzeba będzie zmniejszyć ogień, żeby to tak delikatnie sobie gotowało. I potem jak już ta marchewka będzie się łamać w ręce, to będzie kolejny krok, o którym powiemy. Teraz trzeba ryż trzeba dobrze umyć, żeby nie było kamyczków. Teraz nakładamy ryż z góry, tylko z wierchu. Да.
Теперь соль. Все, хватит, пока хватит. Пока хватит, да? Сейчас будет кипеть. Надо закрывать. Нет, пока нет. Пока нет. Pust вот так вот готовится. Czyli wody jest tak, żeby lekko zakrywało ryż. Już ryż zaczyna ciągnąć wodę i podniósł się do góry. Вот он должен вот здесь кипеть, здесь, видишь, только здесь кипеть и вот здесь. Он должен везде кипеть. Поэтому рис в некоторых местах нормально, а в некоторых местах он еще не готовый. Вот так чуть-чуть сделаем, чтобы это сюда. Это перец? Это зира. А, это зира. Ага. А, перец уже был, да? Перец, да, перец вначале был. Уже есть. Закрываем минут 10. Потом еще раз переворачиваю и ставлю вот уже на самый низкий огонь. Еще минут 10-15, все готово. To jeszcze jeden raz wszystko przemieszał, jeszcze na 10 minut zostawił i teraz już gotowe. Trzeba to ładnie położyć na dużym talerzu. Достаточно. Покажите, как это делается руками. Показать? Берешь морковь тоже. Вот так делаешь. Rukami. Dojechaliśmy na plac, gdzie jest pomnik Somoni i to jest, można nazwać, że to jest w ogóle całe centrum Duszanbe. Obok są budynki rządowe, a tam za drzewami wystaje teraz największa flaga na świecie. No jest to taka wizytówka Duszanbe, gdzie teraz jesteśmy. Wszystko jest ładne, wszystko jest wyremontowane, wszystko jest nowe. Jak są jakieś uroczystości, rocznice, to wszystko się dzieje właśnie na tym placu. No, do samej flagi się nie da podjechać, jak widzicie jest za ogrodzeniem, pilnie strzeżonym, więc myślę, że na pewno jest to parlament albo budynek, w którym mieści się dom prezydenta. Salam! السلام از جانب ما Dzisiaj wyjeżdżamy z Duszanbe. No w zasadzie nawet za chwilę już rower prawie zapakowany. Budowa trwa do góry, pną się mury. Także pewnie następnym razem jak tutaj przyjedziemy, to już może będziemy w tym domu mieszkać. W każdym razie spędziliśmy tu bardzo miło 3 dni. W bardzo fajnej, rodzinnej atmosferze u moich przyjaciół. Już tutaj 4. raz bodajże jest. Odpoczęliśmy, wykąpaliśmy się, co trzeba było zrobić, zrobiliśmy. Nazbieraliśmy sił, żeby dalej ruszyć już w Pamir. Jedziemy drogą przez Przełęcz, ponieważ ta taka droga trochę naokoło przez Kuliak
jest zamknięta, było jakieś osuwisko, na odcinku 800 metrów w ogóle nie ma drogi, nie da się nawet przejść pieszo. Także jedziemy starą drogą przez przełęcz, tam bodajże 3300 metrów, ale nie jest strasznie, bo teraz się prawie na 1000 znajdujemy, więc tam jest 200 km do podjechania i 2300 metrów przewyższenia, więc powinniśmy spoko dać rady. Będzie dobrze. Wczoraj spotkałem kolegę, papierca, który akurat też był w Duszanbe, więc już się umówiliśmy, że go też odwiedzimy w Pamirze. Także wszystko jest ok. Właśnie zabrzmiało wielkie Wielkie syknięcie, coś i miał flaka. spowodowało, że w ciągu, bo ja jechałem z tyłu, więc ja to dobrze słyszałem, że w ciągu dosłownie 2 sekund całe powietrze wyszło z koła. Znaleźliśmy kotka. Przyszedł do nas i nie wiemy, co z nim robić. Ale najpierw tętkę naprawimy. Założymy zapasową, niech ta będzie schła przez cały dzień. Potem kotek gdzieś oddamy może. Mechanik rowerowy przyszedł i założy mi nową tętkę. Я русскую чуть-чуть знаю, да. Z pomocą lokalnych chłopaków udało się zrobić remont opony, to znaczy wymieniliśmy starą dętkę na nową dętkę. Znaczy tak naprawdę nie wiem, czy to była stara dętka, Mi się wydaje, że nowa. że nowa, ale pękła na szwie. Pękła tam, gdzie była oryginalnie wulkanizowana, to nie była dziurka, to było po prostu pęknięcie ewidentnie na szwie. Możliwe, że od temperatury, bo jest dzisiaj ciepło. No, nowa dętka, ale Nowa już dętka. leżała. Ale leżała, Leżały, więc nie ta wiem, jak guma długo. mogła się troszeczkę... Skleiliśmy to też nowym klejem i łatą. Zostawiamy ją na razie w bagażu, zobaczymy, jeśli powinna 24 godziny się wulkanizować. Mamy taki porządny klej butapren. I wsadziliśmy kitajską, chińską dętkę, którą przedwczoraj kupiliśmy. Ten chłopak mówi, że na chińskich dętkach można 100 km przejechać i No potem i- znów wielki buch. Ja jadę już 500 i póki co jest w porządku. Mi się wydaje, że ta chińska dętka jest dobra, bo jest z grubej gumy. Tak. Jest może troszeczkę cięższa, więcej miejsca objętościowo na Tak. pewno zajmuje. Ale jeśli jest z grubej gumy, to może jest lepsza, bo nie będzie łapać dziurek, może nie pęknie tak łatwo. Zobaczymy, będziemy testować. Natomiast został ten kot, on teraz leży pod drzewem i nie wiem, co my z nim zrobimy. Nikt go nie chce.